dziękuję Wam za to, że jesteście tu ze mną, za hojny donate kawkowy. Dzięki Wam powstają kolejne filmy z warsztatu i relacje z podróży w daleki świat. Mogę opłacić muzykę i programy do montażu filmów. Dziękuję za przemiłe komentarze, łapki, udostępnienia i subskrypcje. Co ci się nie chce? A dlaczego miałbyś tam wracać? A dlaczego ci się nie chce tam wracać? Jedynkę wrzuć. Jest tu ciepło? Tak, myślę, że 21 stopni, 140. Dzień dobry. Zapraszam na trzecią część opowieści o naszej wyprawie do Iranu. Mojej i Andrzeja. Kilkanaście tysięcy kilometrów i 30 dni motocyklowej podróży. Oglądacie część trzecią. Zapraszam. To jest droga. Do granicy z Iranem jest z domu mniej więcej jakieś 4000 km. Z domu, czyli jak dla nas, z północy Polski. Jak mieszkasz sobie na południu, to możesz sobie spokojnie odjąć te jakieś 500 albo 600 km i zakładając, że dziennie przejedziesz, my mamy takie na wyjazdach uśrednione założenia, no więc, że przejedziesz te minimum 500 km, to 4000 podzielić na te 500 daje nam 8, czyli w 8 dni powinniśmy dojechać do granicy z Iranem. I jak mówiłem wcześniej, awaryjny postój zabrał nam 5 albo 6 dni. Ale ja mam. I wiesz co, tak mówimy o tych dniach i właśnie sobie uświadomiłem, że wiesz co, kiedy wyprawę już można nazwać taką dalekodystansową, kiedy jak na przykład w ostatnim Mohikaninie jej bohater Ankas podróż liczysz w dniach, a nie w kilometrach. Czyli nam dojazd do granicy powinien zająć maks 8, a zabrał aż 14 wschodów słońca. Przed granicą z Iranem zbadaliśmy sobie w necie, że do Iranu nie wwozi się dronów i alkoholu. Rzecz oczywista. Nie wiem do końca, jaka jest prawda, ale alkohol ponoć traktują na równi z narkotykami. Islamska Republika Iranu. I co byś zrobił, mając butelkę i drona w kufrze? Albo i nie okna, nie wiem, coś tam jest. Nie patrz. Za dużo? Pod tym głazem tam. No może, zobaczymy. Po czym to wykopać? To nie ma co kopać, Bóg wie jak głęboko. My wpadliśmy w końcu na najprostszy sposób. Zakopaliśmy wszystko po stronie tureckiej. I wiesz, jak to jest, kiedy starasz się, chcesz coś ukryć, to wtedy masz wrażenie, że wszyscy cię obserwują. Ja jeszcze tam flaszkę chcę dołożyć tam. Tu jest duży ruch. Może za górką w stronę tej fermy. Tędy woda płynie. Tak, to jest woda, tu nie możemy zrobić. Tam na rogu tego wszystkiego jest wartownia. Patrzy się na nas. Będą pilnować. A pierwsza miejscówka trafiła się, nie zgadniesz. To pojedziemy dalej, bo to jest wartownia Turyza. Nie wiem, czy to jest wartownia, bo to raczej nie wygląda na wojskowy obiekt. No, tyle siatek dookoła.
jechać kawałek. Na szczęście zorientowaliśmy się dosyć szybko i już na szybko, bo do granicy coraz bliżej znaleźliśmy taką miejscówkę. Dokładnie opowiem przy powrocie, bo jak się już domyślasz teraz, tak, to musieliśmy wracać dokładnie tą samą drogą, żeby odebrać depozyt. Sobie na granicy zobaczymy. A do granicy mamy 10 km. Do granicy z Iranem. Krótka przerwa na kamerki, do kuferka i odjazd. Odjazd? Jedziesz? Przejście graniczne to osobny temat. Przekraczaliśmy już przeróżne granice, ale tamta zrobiła znów kolejne niezapomniane wrażenie. Zdjęć ze zrozumiałych względów oczywiście nie mamy z przejścia, a przekraczanie granicy wygląda mniej więcej tak, że poruszasz się od pokoju do pokoju, od urzędnika do urzędnika, wszędzie jest mnóstwo ludzi. Kolejka do odprawy okropna, jest naprawdę ciepło, to jest Iran. I te pokoje oczywiście nie są koło siebie. Przechodzisz również z budynku do budynku. Coś podobnie jak w Senegalu, tylko skąd masz cholera wiedzieć, gdzie teraz? Przez granicę przeprowadziła nas grupka dzieciaków. Grupka dzieciaków z tego zdjęcia. Kosztowało nas to jakieś 30 euro. I skakały, powiem Ci, one pomiędzy ludźmi. Wpychały się. Te dzieciaki łaziły niemal po głowach ludzi w kolejce. Z naszymi dokumentami w rękach, z naszymi paszportami i wizami. I co ciekawe, urzędnicy liczyli się z nimi, po prostu się znali. Mamy takie wrażenie, że wszyscy się znali. I nie wiem dlaczego. To nie jest jakieś super trudne przejście graniczne, ale ta przeprawa przez granicę jakoś zapadła nam w pamięć, a byliśmy już na afrykańskich granicach czy Azji Środkowej. No to masz głęboko, widzę. Dobrze schowałeś. Wiem, widziałem. No ale zaraz, my przecież wjeżdżamy do Persji, a to nic innego jak po prostu Bliski Wschód. I wiesz skąd nazwa Bliski Wschód? Ja się kiedyś zastanawiałem, a to bardzo prosta sprawa. Zwyczajnie, blisko stąd do Europy, czyli Zachodu. Rozumiesz, państwa na Bliskim Wschodzie mają blisko do nas. Proste. Proszę, kto ma daleko? Daleki Wschód zaczyna się już za wschodnią granicą Iranu. Iran jest ostatnim państwem na wschód, który ma blisko do nas, na zachód. Teoretycznie. Thank you. Mieszkańcy Iranu to naprawdę niesamowicie gościnni ludzie i bardzo otwarci. I nie ma w tym słowa przesady w opowieściach ludzi, którzy wrócili z Iranu. Dzielą się oni i pomagają w jakimś tam, nie wiem, nie pamiętam, pierwszym z brzegu mieście. Szukaliśmy sobie sposobu na wymianę pieniędzy. I największą barierą nie była niechęć czy bariera kulturowa, nasza obcość na tym terenie. Zresztą nasza inność była zaletą, bym powiedział. Euro. Problemem był język perski, w mowie i piśmie, jak dla nas kod Da Vinci. Gdyby nie tłumacz Google i telefon z kartą, oj tłumacz wiele razy uratował nam tyłki. Okej, thank you. Jedziemy za nim. Zobacz, pierwsi napotkani ludzie zaprowadzili nas do wymiany pieniędzy. No bo nie mogę powiedzieć, że do kantoru. Pojechaliśmy sobie za chłopakiem na tym skuterku.
i wymianę zrobiliśmy w jakimś sklepie drogeryjnym i tutaj taka sytuacja. Czuliśmy się, rozumiesz, troszkę dziwnie z kasą w rękach wśród tłumku i par oczu obserwujących nasz każdy ruch. Zapytali nas najpierw, ile chcemy dostać za 1 euro, bo zabraliśmy ze sobą euro. Podaliśmy cenę z internetu, jaka nam się wydawała najbardziej prawdopodobna i wiesz co? Dostaliśmy więcej. Właściciel sklepu powiedział, że euro jest u nich droższe. Później co się okazało? Oczywiście, że cena, za jaką sprzedaliśmy wtedy te kilkaset euro, obowiązywała wszędzie, gdzie byliśmy w Iranie. Oni są uprzejmi, otwarci i uczciwi na całej drodze. W całej podróży nie spotkaliśmy kogoś, kto by chciał nas oszukać. No może poza granicą, przejściem granicznym. Ktoś na koniec po prostu zepsuł obraz całości w naszych oczach. Opowiem o tym jeszcze, bo może się to przydać komuś w przyszłości, ale to zostawmy na potem. W podróży musisz sobie radzić i chyba już za każdym razem to powtarzam, że podróż, wyprawa motocyklowa to nie przelewki. Czasem cię oszukają, czasem musisz dać się oszukać, ale wyprawy nie oszukasz. Jeśli wybierasz się do jakiegoś kraju, bo lubisz podróżować motocyklem, to podróż będzie się wiązała, najczęściej będzie uciążliwa, czasem nudna, dni będą powtarzalne i jeśli ma się to wiązać z czymś na miarę zdobywania, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, jeśli chcesz zawojować świat, to jedź na kołach z domu. Wtedy sobie spojrzysz na świat innymi oczami, staniesz na tym swoim K2 i poczujesz się, właściwie to nie wiem, co mam ci powiedzieć, co się czuje na tym szczycie. Może tylko wielkie ów i może z odrobiną żalu, że już. Naprawdę to najbardziej cieszy droga i wcale to nie są jakieś słowa romantyczne i rozdmuchane, a szampana otwieramy po szczęśliwym powrocie do domu, skądkolwiek. Jedź w Bieszczady, jeśli to twoje dzisiejsze K2. Jedź gdzie chcesz. Nie musisz nic zobaczyć, nie musisz zwiedzać zabytków z folderów. To zawsze, ale to zawsze będzie smakowało, jeśli zrobisz to samodzielnie. Hotel, room, sleep? Nie rozumiem. I don't know. Nie rozumiemy pani. Saba Hotel. Powiem ci, że Jak tam się... Saba Hotel? Saba Hotel. To Jest się taki... nazywa? Nie, tam gdzie rano się pytałeś o przewodnika. Nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pasek tu leży chyba. Tu nie ma.
strefa jest załadowana, ale co otwieram, to się nic nie ładuje już więcej. Jakby internet nie chodzi. Jest dobrze włączony. Dobrze jest włączony. Bardziej się nie da włączyć. Jak się jedzie, panie Andrzeju, irańską autostradą? Tak sobie, offroadowo. Tak offroadowo. Jadąc na wschód Iranu, zajechaliśmy do Isfahan. Nie planowaliśmy jazdy nocą, ale nie udało nam się znaleźć wcześniej sensownego noclegu. Tak to wobec braku lepszych pomysłów przejechaliśmy sobie ponad 900 km. A jazda nocą tutaj, w Iranie, no nie należy do bezpiecznych, w dzień zresztą też. Mieliśmy pomysł na zwiedzanie miasta i wtedy najlepiej oczywiście znaleźć coś w centrum albo bardzo blisko centrum. Szukaliśmy sobie miejsca. W ogóle szukanie miejsca, noclegu czasem często zajmuje dużo czasu. Na tym parkingu naprawdę mieliśmy już dość. Nie ma. Koniec. No bo tu nic nie ma. A tu pokazuje, że w prawo, tam gdzieś jeszcze tutaj jest droga. Gdzieś tam. Musimy nawrotkę zrobić. Ach, kurwa. Tak, ale wyjedźmy z tej dziury. Hello. Hello. Chance CC. Yes? Chance CC. Has our CSAT? I don't understand. Big. 1150 cc. cc? Ah, I mean, yes. 1150. Hello. Hello? Where are you from? From Poland. Where do you help you? No, no thank you. We're going to hotel. Droga się skończyła. Pokazał, że godziną prawie. Pomóc ci? Nie, na chodnik. To jest taka półmetra. No danger. Thank you very much. Of course, No we're gonna danger. chance CC here. Thank you. Thank you. No i poszukiwania się opłaciły, trochę walki na drodze i wylądowaliśmy naprawdę na super miejscówce, znalezionej gdzieś w aplikacji mobilnej dla kamperów Overlander. Czasem szukamy noclegów w przeróżnych aplikacjach, to zwłaszcza w sytuacjach podbramkowych. Hotelik znajduje się na ulicy Darb Kashk Alley. Hotelik o nazwie Darboshk Saray B&B. Tylko możesz, uwierz mi, przejechać obok hotelu kilka razy i go nie zauważyć. Nie ma szyldu. To chyba taka cecha charakterystyczna irańskich miejsc noclegowych. Zwykła ulica, nic nie mówiąca elewacja. Ale miejscówka naprawdę fajna i niedroga. Bez luksusu, ale motocyklistom przecież nic wyjątkowego nie potrzeba. Jest śniadanie, jest blisko do centrum, bliziutko, naprawdę, na piechotę. W Isfahan jesteśmy. Do niedawna to było najstarsze miasto na świecie. Ale okazało się, jak zajechaliśmy, że nie jest. Ale nic nie szkodzi. Mamy fajne miejsce za 30 euro.
Cena nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, że dzisiaj przejechaliśmy 900 km. Planowaliśmy może 600. Pięknie jest. Powiedz mi, czy my dobrze idziemy? Nie wiem, ty jesteś kustoszem miasta. Mianowałeś mnie obecnie? Mianowałem cię obecnie. Poszedłeś na łatwiznę wyraźnie. Tak gdzieś jesteśmy zamknięci. Za którymiś drzwiami. Ludzie otwarci stoją otworem dla nas. Tak. Wszędzie przyjaźni. Nie ma krat w oknach. Nie no, żarty żartami, ale generalnie ludzie są przyjaźni. I miejsce mamy nawet fajne, bo jesteśmy w centrum praktycznie miasta, tej części starej. Zwiedziliśmy dużo, a pan właściciel tego to tutaj hostelu zgodził się, żeby nasze motocykle zostały dłużej, pomimo tego, że pokój już zwolniliśmy. A stoją gdzie? Z Andrzejem zamknięte. W Iranie nie ma motocykli dużych pojemności. Królują motorowery, takie pierdzikółka. A z takimi pierdzikółkami nikt się tutaj na drodze nie liczy. W ogóle mam wrażenie, że liczy się tu zawsze ten większy, a jednoślady są ignorowane, omijane. Zajeżdża się im drogę. I w związku z tym nie licz się może właśnie z tym, że jadąc na przykład 120 km lewym pasem autostrady, nagle zobaczysz samochód po swojej lewej, który będzie będzie wymuszał, chciał cię zepchnąć i wyprzedzić. W ich mniemaniu wygląda to tak, że przecież nie zajmujesz całego pasa i masz ustąpić i przemykać opłotkami. Przyzwyczajeni są do małych motorków, które ciągle gdzieś tam się kręcą i nic nie znaczą. Wobec tego przyzwyczajenia jesteś tutaj bezsilny. Trzeba naprawdę uważać, bo tutaj kierunkowskazów się nie używa. No może raczej od święta. Kierowcy irańscy nie mają w ogóle świadomości, co potrafi duży, ciężki motocykl. Jak dużą mamy przewagę w przyspieszeniu i prędkości i że naprawdę, że tak powiem, jesteśmy na tej drodze godnymi graczami. Nieraz były takie sytuacje, jak kierowca, uparcie wymuszając miejsce na pasie, po chwili ze zdziwieniem sobie patrzył, jak odjeżdżamy w siną dal w kilka sekund. Oni nie kojarzą mocy i prędkości z jednośladem, a przewagę mamy tu naprawdę sporą, zważywszy, że większość tutejszych aut to takie małe, białe Peugeoty. Francuska 405 jest tutaj hitem. Taki model wycofany w Europie chyba w 1996 roku. 45 na licencji produkowana tutaj jest pod nazwą Khodro.
Weź sobie nie oglądaj. Znaleźliśmy coś takiego jak twierdza, zamek, nie wiem, jadąc po drodze myśmy to nazywali sobie między sobą, rozmawiając z Intercom Castello. Żadnego związku pewnie nie ma. Zbudowane z cegieł takich, które nam się wydają, że to jest jakiś rodzaj gliny, nie jest to czerwona cegła na pewno, ale to co naszą uwagę przed chwilą zwróciło, to tutaj będzie widać chyba, to było tynkowane. I przyjrzyjcie się tutaj, to jest, nie wiem, nam to się kojarzy z odchodami końskimi. Nie wiem, z czego to było robione, ale to jest tynk. Myślałem, że może trochę się odsuń bardziej do tyłu, żeby to leciło. Że to tynk. Nie? Tu jest dziura wyłupana. Tutaj to trochę odchodzi. Będę niszczył zabytków. Gładziutko wszystko było zrobione. Pod spodem cegła. Z tej strony jest chyba jedyne, albo było jedyne wejście do tego miejsca. Dziś. Na dole piwnica, nie wiem. I cały teren jest ogrodzony murami, z 4 stron wieże. Wieże Andrzej, czy jak to nazwać? No wieże. Obronne. Stare to chyba jest. No, to tak na... Jeszcze pytanie, w czyich latach licząc? Naszych. No to mógłby być 2022. Aż tak? No to już stare jest. Pada. No faktycznie. Chyba, że to jeszcze nie jest do końca wybudowane i to jest stan deweloperski. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like breezes soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winters. Ależ ten czas szybko leci. 30 minut już chyba minęło. Za oknem mamy śnieg, jest ciemno. Na dziś już wystarczy. Niełatwo jest tak streścić te 30 dni w kilku odcinkach po 30 minut. Dziś bardzo Wam dziękuję za obecność i poproszę Was o doping do pracy. Drapnijcie coś proszę w komentarzach. Na wszystkie staram się zawsze odpowiadać. Może zdążycie też jakąś łapkę kliknąć. W przyszłym odcinku będziemy się dalej przesuwali po mapie Iranu. Odwiedzimy bardzo stare drzewo, które ma już kilka tysięcy lat. Coś jak nasz dąb Bartek, tylko w dużo większej skali. No i chyba dojedziemy w końcu do najcieplejszego miejsca na Ziemi. Do miejsca, gdzie NASA odnotowała najwyższą temperaturę na Ziemi. Cześć, dziękuję. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love.
season of love.